No dobra, to lecimy z tym nagrywaniem. Dzisiaj będzie otwarcie Zojego 706. 703 już otwierałem, także niektórzy z Was wiedzą, jak wygląda takie coś w środku. W internecie można znaleźć pełno fotek na ten temat. Natomiast ja nigdy nie otwierałem 706, także dzisiaj będzie dziewicze otwarcie tego tutaj konia zaprzęgowego, że tak to będę śmiesznie nazywał. Flagowa wersja Zojego 706. No i zacznijmy sobie powolutku rozbióreczkę, żeby dostać się do środka i przede wszystkim będę chciał sprawdzić, czy on gdzieś tam wysyła po uarcie jakieś dane. To jest mój główny cel na dzisiaj. Będę nagrywał partiami, tak żeby mi się tutaj w OBS-ie coś nie skaszaniło i żebym tego nie stracił. Także potem sobie to zmontuję jakoś w jakimś filmie, w tym edytorze wideo i zobaczymy. Słuchajcie, rozkręcam go, 4 śrubki, jedna już wykręcona, druga wykręcona, trzecia wykręcona, czwarta wykręcona. No i pozostaje teraz otworzenie go w jakiś cywilizowany sposób. Zobaczymy, czy będzie go. O, w sumie nawet tutaj łatwo się otwiera. O, powiem Wam szczerze, że 706 jakoś mega łatwo się otworzyła. Jakby chciała się otworzyć. A może chciała się otworzyć przede mną? Kto to wie? Dobra, to w takim bądź razie mamy bardzo ułatwione zadanie. 703 o wiele, wiele ciężej się otwierało. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu zaglądam do 706. Wow. Oh, Jesus crazy. Chciałoby się jeszcze chyba otworzyć 703, żeby sobie tak rzucić szybciutko, zrobić porównanie dwóch płytek. Dobra, ja to robię. Pauza, odkręcam tego i patrzymy sobie mniej więcej, jak to wyglądają te dwa mierniczki. Albo nie będziemy pauzować, otwieramy na żywca. Dobra, tu już mam zrobione. No mówię, 703 się ciężej jakby z kubańca otwiera, chociaż ona już tyle razy była otwierana, że raczej nie będzie problemu. Dobra, tu sobie damy obudowy z boku. No i słuchajcie, mamy dwie wersje. 706 po prawej stronie, 703 po lewej stronie. Teraz na dole jest 706. Staram się teraz tutaj lampkę włączyć, żeby może było lepiej widać. No i powiem Wam tak. Coś takiego. Zobaczcie, praktycznie większość tutaj rzeczy jest identyczna. Tylko tak o, 706 wersję płyty ma widać tutaj 2.7, a tutaj 2.2. Tak samo układy, tak samo tutaj są trzy układ taki sam z lewej strony. Bardzo podobnie. Teraz tutaj lecimy. No i 706 ma w zasadzie no identyko. Tu gdzie jest DMM 4 MHz, gdzie ten procek. Tak samo. No 706 tu ma jakiś jeszcze widać układzik koło tego kwarca. Pewnie jest to jakiś EPROMIC, podejrzewam. No i tutaj mamy ten, jak to się nazywa, przekaźniczek, ten biały, Omrona. Tak to wygląda. Bezpieczniki takie same, bazer taki sam. Słuchajcie, no i mamy tutaj miejsce, w którym leci coś po uarcie. Tu jest 706, po lewej stronie 703, gdzie się lutowałem. W zasadzie można popatrzeć się, że nawet jest ten sam kondensator, który można się wlutować. No i oczywiście układ to jest ten izolator taki. Także no można powiedzieć, że czym się różni? Tutaj ma po lewej stronie zamiast tych rezystorów ma coś takiego. W zasadzie co to jest? 1,6, jakieś oznaczenie tutaj jest, 1,6. Nie mam pojęcia na ten moment. Natomiast jeżeli chodzi o DMM, to mamy tutaj
DTM0660L. Czyli dokładnie to samo co w 703. Niezamazany jest układzik. Powiem wam szczerze, że no nie będę raczej go wyciągał z płytki, chociaż korci bardzo. Ogólnie patrzę się, jak są mocno zamazane te układy, ale widzę, że nie postarali się. W zasadzie można by je rozkodować. Mówię o tych tutaj zamazanych. Ktoś kiedyś jakiegoś takiego protipa sprzedał, że jak się poświeci lampką UV, to widać. Nie wiem, ile w tym jest tutaj prawdy. Próbuję jakoś coś pod kątem tam stegować. No i ciężko jest. Dobra. Nie widać tak za bardzo tą UV-ką, jak przyświeciłem. Natomiast jakbym chciał się tutaj jakąś taką lampeczką wspomóc, lupką i spróbować rozszyfrować, to powiem wam szczerze, że dałoby rady. Tak, da rady odczytać, tylko trzeba się mocniej tutaj jakby skupić na tym wszystkim. Są do odczytania w każdym bądź razie. Słuchajcie, mm, żeby tutaj nie przeciągać tego temaciku, ja postaram się. Kurde, wiecie co ja zrobiłem? Ja jeszcze nie otrzymałem nawet żadnej odpowiedzi, czy ja mogę sobie go zostawić i tak dalej. On nie jest mój, także lutować się tutaj troszeczkę na tą płytkę będzie trochę przypał. Mam nadzieję, że Zoe mnie za to nie zaciuka, ale ja bym bardzo chciał po prostu sprawdzić tylko i wyłącznie, czy ten Zoe, słuchajcie, ma jakiegoś uarta. I powiem wam tak. Widzę, że układy są tutaj. Jest układ na 703. Dokładnie nie pamiętam, ale widzę jakiś tutaj napis 132031. Jakoś tak. A na tej 706 mamy dokładnie to samo. 122 U31. 122 U31. Dobra, poświęcę się. W imię nauki podłączę się blutaczem do tego tutaj, powiedzmy, układziku i powiem tak, jeżeli połączy się i będzie wysyłał po uarcie jakieś dane, to zamontuję tego blutacza do środka i no cóż, no taki jestem. Najwyżej mnie Zoe ukara za ten przypał, albo będę musiał im po prostu zapłacić za ten miernik. Dobra, zobaczymy. Robię pauzę, przygotowuję sobie mikroskop, będę lutował to pod mikroskopem i jak już polutuję, to postaram się wtedy go włączyć i sprawdzimy sobie, czy coś tu śmiga. Słuchajcie, kurwa ciała! Jak się cieszę, kurwa! Pierwszy raz w historii Zoe 706 z modułem Bluetooth. Tutaj diodka miga. Zaraz pokażę to bardziej na aplikacji, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście Zoe jest włączony, tryb DC i tak dalej. Śmiga! 706 ma uarta! Dzięki Zoe, że tego nie okroiłeś, kurwa! I love you, Zoe! Ale się cieszę, to jest niesamowite wyrażenie, także powiem wam szczerze, że no tym sposobem uratowali 706 przed zagładą. Jo! Składam teraz to wszystko do kupy, sprzątam mikroskop, bo pod mikroskopem to oczywiście lutowałem, żeby tutaj nie robić jakichś kurde przypałów. No i niedługo ten filmik wleci na YouTube'a i zobaczycie, kurwa, jak to wygląda. Chociaż czuję, że Zoe mnie za to ukara, bo oni mi ten miernik, kurde, nie wiem, czy oni mi go dali na zawsze, czy mam go potem odesłać. I czekam na odpowiedź, nie dostałem żadnej odpowiedzi, także jak mi go nie dadzą i powiedzą, słuchaj stary, no kurde, kto ci pozwolił go otwierać, uszkodziłeś go i tak dalej, no to się wybólę, zapłacę za to te 5 stówek i tyle, nie? Ale z racji tego, że mam mega słabość do tego Zoego, to nie mogłem wytrzymać i po prostu chcę pokazać wszystkim, że Zoe 706 ma wsparcie dla Bluetooth też. Wow!
Idę, robię pauzę, usuwam tego mikroskopa i podziałamy sobie troszeczkę tutaj na sam koniec, pokazując mniej więcej jak to działa. Dobra, powiem wam tak, no mega emocje. Oczywiście można zrobić prawdopodobnie taki miszmasz malutki, że będzie pasowała ta z 703, ale no nie, no nie. Słuchajcie, akumulatory identyczne są jak w 703, przepraszam, aż mnie kurde coś zaczęło na czkawkę zbierać z wrażenia. No i co, ja już tutaj nic więcej nie kombinuję, podłączyłem się po staremu, czyli tak jak my to robiliśmy z Marcinem, czyli do tego drugiego tutaj pinu, nie od tamtej strony, tylko od tej. Także tak raczej tego się będę trzymał. Z Marcinem to kiedyś obgadywałem i tak jest chyba bezpieczniej. Ufam Marcinowi, bo to jest osoba, która wie, co robi. I słuchajcie, składamy go. Mam nadzieję, że tego moduła tutaj Bluetooth jakoś nie uszkodzę, tylko jeszcze nie mogę zapomnieć o tej gumce z boku, żeby ją tutaj włożyć. I chwila, moment. Ejne momente. Ona siedzi tutaj na górze, dobra, w ten sposób. Także składamy go delikatnie. Chcę tylko sprawdzić jeszcze, jak ten moduł Bluetooth. Aha, czyli ja prawdopodobnie będę musiał go jakoś chyba tutaj jeszcze położyć. Nie wiem, jak to zrobić. Coś takiego zrobię. Słuchajcie, działa on cały czas? Działa, dobra. Prawdopodobnie tu go nie przygniotę, tak? I on się da złożyć elegancko. Tak jest. Pięknie się złożył. Zakręcam śrubeczki. No i kurwa. Zoi bezprzewodowy. I teraz słuchajcie, mam go już nawet tutaj połączonego z tym, ale ja odpalę teraz aplikację, tak że będzie ją widać tutaj na pulpicie. To jest aplikacja do Zoiego. Jak widzicie, jest tutaj tryb AC. Przełączam się na rezystancję. Teraz continue, czyli buzzer. Tryb diody, kondensatorów. Wszystko działa tak samo. Ampery, miliampery. Wszystko, słuchajcie, bangla, ja pierdzielę. Dobra, podłączam do niego sondy, tylko jeszcze tutaj wrzucę na pulpit tego Zoiego. Słuchajcie, no widać, tak? Wszystko funkcjonuje. Jak na razie ok. Także Zoi 706 z Bluetouchem. O! Bierzemy sobie, wtykamy teraz tutaj sondy. No i robimy pierwszy pomiar oficjalny na moim kanale. Proszę Państwa, chyba jedyna na świecie prezentacja Zoiego 706 z, słuchajcie, Bluetooth, czyli tutaj możemy sobie gdzieś na OBS-ie to wyświetlać. I teraz tak, no trochę tam przerywa, widzę. A to jest ciekawe. Są jakieś zakłócenia. Wow! Czekajcie, muszę to ogarnąć. Com i to. Jezu, jak to szybko idzie w ogóle, coś się dzieje. O, to mamy pierwszy jakby ząg. Dobra, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Przerwa, cięcie. Słuchajcie, muszę coś sprawdzić. Muszę go wyłączyć najlepiej. Rozkręcę go. Chcę zobaczyć tylko, czy przypadkiem ta płytka gdzieś tam nie dotyka czegoś. Pozwólcie, że go jeszcze rozkręcę. Raz. Dobra. Muszę się upewnić, że to nie jest wina płytki. Żeby wiecie, nie było przypału, że coś tutaj ten nie teges. Musi być wszystko perfekto. Także ja sobie jeszcze raz tego blutacza powiedzmy
Aha. No, czyli już wiemy o co chodzi. Urwał się kabelek. Dobra, wyciągamy baterię, akumulator. Czyli po prostu już się bałem, że coś się wykrzaczyło. Urwał się kabelek od czego? Od... Już patrzę. Od czego on się urwał? A, no wiadomo, od pomiaru. Dobra, urwał się kabelek od pomiaru. Trzeba go przylutować jeszcze raz. No niestety, ta płytka już była tyle razy mącona, że wiecie o co chodzi. Już te kabelki się trochę zmęczyły. I powiem, no nawet dwa się urwały. Tego, co dzisiaj przylutowałem, jest ok. A ten, te dwa, co już takie były stare, po prostu się urwały gdzieś tam od gięcia i ten. No, wystarczyłem się, że po prostu coś się stało. Wiem o co chodzi. Ja robię pauzę, lutuję je jeszcze raz i powiedzmy, że wszystko wróci do normy. Dobra, słuchajcie, Zoe już jest tutaj ładnie podtegowany. Ja biorę sobie taką specjalną, fajną taśmę, którą zaizoluję po prostu tą płytkę. I co? I mam nadzieję, że teraz będzie to wszystko hulało. Się wystraszyłem. Dobrze, że tam się jakieś zwarcie nie zrobiło przy okazji tego, nie? Gdzie są nożyczki, kurwa? Ojej, 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 ojej. Dobra. Bierzemy taśmę. To jest zarąbista taśma czarna, taka ona jest mocna. Jak ona już się sklei, to jest poezja. A tam, gdzie pracuję, to... A dobra, nie będę mówił zresztą. O co chodzi? Okej. Bierzemy sobie jeden pasek. Mówię, muszę tutaj zakleić te piny, żeby zwarcia po prostu nie było. No i czarna się nadaje idealnie. Teraz jakoś to tylko delikatnie tutaj położyć. Włożyć z powrotem lajonka. Włączyć go. Włączył się. Oczywiście Bluetooth działa. Chowam sprzęcik. Zamykamy go i robimy jeszcze raz. A tą starą taśmę jakąś taką elektryczną do bani usuwamy. Dobra, penseta i nożyk na bok, podważak też, nożyczki też. Co tu jakiś lajonek jest, to zaraz sobie zmierzymy, czy to wszystko bangla. Fluk był jako dzisiaj tutaj główny miernik mierzący, wiadomo, bo to musiałem coś tam sprawdzić na tej płytce. I słuchajcie, zamykamy z powrotem jeszcze raz tą płyteczkę. Mam nadzieję, fajnie się zamyka, bez problemu. Nie ma żadnego uciskania, czyli ten moduł Bluetooth nawet nie przeszkadza. Skręcę go mocniej. Ma być dobrze skręcony. Słuchajcie, działa dalej. I teraz zobaczmy, czy on się będzie przełączał. Dobra, muszę się połączyć jeszcze raz z aplikacją, bo po prostu rozłączyłem połączenie. Jest teraz w trybie, damy go na tryb DC. Teraz wejdziemy sobie w aplikację, a pokażę to z pulpitu, żeby to było wszystko widać i tak dalej. No sobie zdam mniej. Rozłącz ten kom, wyczyść, odśwież porty, COM30, połącz jeszcze raz. I słuchajcie, jest tryb auto, elegancko, czyli mamy połączenie już jakby, no, można powiedzieć, z naszym Zoe 706. Teraz sobie tutaj jeszcze powiększę to okienko. No i słuchajcie, pierwszy pomiar, jaki wykonam, to właśnie na tym lajonku. Podepnę sobie tutaj moje sondy, które zrobiłem ostatnio. No i zobaczymy, czy on będzie wariował, czy nie. Mam nadzieję, że nie i pokażę normalnie pomiar. 4 V. No i znowu coś wariuje. No nie wierzę. Słuchajcie, znowu się rozłączył? Po prostu trudno mi w to uwierzyć jest, ale prawdopodobnie znowu... Nie, muszę chyba dać dłuższe kabelki nowe, bo tamte już chyba coś świrują. Dobra, wyłączymy go. Coś jest nie tak. Robi się naprawdę wesoło.
Także znowu go rozkręcę. Ale jest walka, ja pierdzielę. Tylko zastanawiam się, co teraz się mogło stać? No, trzeba będzie pomyśleć, dlaczego tak się dzieje, bo to jest właściwie dosyć ciekawe. Jeżeli teraz będą kabelki wszystkie ok, no to będę w lekkim szoku. Dobra, zrobimy inaczej. Podłączymy go. Dobra, ja się postaram tak. Podłączyć go tak w tym stanie, żeby tu nic nie zwierało do niczego. Jeszcze raz go włączę. Jeszcze raz się połączę tutaj z tą aplikacją. Odświeżę tylko, rozłącz komport, wyczyść, odśwież porty, COM30, połącz. No i zobaczcie, jest ok, nie? Wpinam te moje teraz sondy. Chwila, trochę tutaj to okienko jakby ściągnę. Słuchajcie, wpinam teraz sondy. Na razie na bok. Czy to nie jest przypadkiem... Dobra, on sobie działa. No i weźmy teraz, spróbujmy zrobić jakiś pomiar. Jak daję do minusa, nie? Co się dzieje? Tu. No i słuchajcie, coś jest nie tak. Wariuje, dobra. Coś jest tutaj inaczej zrobione. Ten pomiar zaczyna wariować, czyli spróbuję się teraz podlutować pod drugą stronę. Zobaczymy, co będzie z drugiej strony. Być może będzie lepiej. Także ja biorę znowu mikroskop. Niestety muszę wyciągnąć z powrotem jeszcze, wyłączę go. I niech się zastanowię jeszcze. Tak, tu mam GND, nie? Ale to jest chyba wspólny. Dobra, zobaczymy, czy ma wspólny GND z GND kondensatora. Z ciekawości tylko chcę sprawdzić. Sprawdzę sobie to flukiem. Ale raczej powinien mieć wspólne, także tutaj raczej nie wpływa to na jakiś ten. Dajmy sobie brzęczyk. Dobra. No co się stało? Dobra, zobaczmy sobie, czy GND tego układu jest wspólne z GND kondensatora. No nie jest wspólne. Ok, GND nie jest wspólne. Ale tu już jest wspólne. Teraz tak. Tu już jest wspólne GND. Dobra, ja się podłączę od drugiej strony do tego układu, zobaczymy, co to wyniknie. Robię na chwilę pauzę, bo znowu muszę wyciągnąć cały mikroskop i to polutować. Za chwilę się widzimy. Ja pierdzielę, słuchajcie, mamy sukces i co niesamowitego jest tym wszystkim. Zaraz wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. Pakuję znowu mikroskop. Już tłumaczę, dlaczego tam coś szwankowało. No ciekawe, to będzie w ogóle do rozkminy. Ja osobiście na razie nie rozumiem tego do końca, ale prawdopodobnie zakłócenia gdzieś, nie wiem, albo tam od strony idzie do procka i są jakieś zakłócenia. Przy tym zmieniłem tylko po prostu drugą stronę, jakby to powiedzieć. Teraz jest tak podłączone, jak ten koleś tam na YouTubie, co podłączał z drugiej strony, co pisał, że to jest prawidłowe połączenie i słuchajcie, w tej konfiguracji nie ma żadnych błędów. Żeby was nie skłamać, mam go już połączonego z aplikacją, biorę tego samego lajonka i popatrzcie się tutaj,
Na górze będzie wynik, ile on ma, nie? Słuchajcie, działa 4,70. Ja go skręcam. Mam nadzieję, że jak go skręcę, to się nic nie rozteguje. Teraz delikatnie muszę tutaj jakoś te piny oddamy sobie blutaczem, anteną od strony, tak żeby był mocniejszy zasięg. Dobra, skręcam go jeszcze raz. Po raz chyba trzeci. Gumka jest? Jest. Dobra. Teraz go skręcimy tutaj. Łatwo się go otwiera. Zdecydowanie łatwiej niż 703. Dobra, skręcony. Słuchajcie, działać działa. Bierzemy sobie lajonka. No i pierwszy raz w historii chyba teraz już będzie poprawnie. 4V jest 4V, 4,07. Ja mam aplikację tak zrobioną, że on mi tam będzie i tak sobie zaokrąglał, a Zoi będzie tutaj pokazywał po swojemu, nie? No, uznałem to po prostu, że tam jakieś takie końcóweczki, które praktycznie nie mają żadnego znaczenia. Denerwowało mnie, jak to tak pływało. Dlatego zrobiłem sobie taką wersję po prostu, że to jest jakby stała wartość, nie? Czyli 4,07 i on mi już to sobie zaokrągla. Gdyby tutaj pokazało 55 bodajże, to on by już zaokrąglił do 0,8. Na tym to po prostu działa. Czyli mamy tak, DC działa, jakiś kurde, teraz jakąś płytkę szybciutko wezmę, pomierzymy sobie szybciutko mniej więcej jak to będzie się sprawowywać. Tutaj mam jakieś diody. Dobra, tryb diody. Słuchajcie, tryb diody tutaj na tym pasku na górze mam jeszcze taką opcję, że mogę sobie to opis ściąga funkcję. Damy sobie pogrubioną 18 diodę i teraz będzie to lepiej widać. Czyli mamy coś takiego i sprawdzamy diody. Nic, nic. Tu jest oczywiście mostek Gretza, czyli dwie następne będą już. I co najlepsze, w Zoim 706 bardzo mi się podoba, że jest ten dźwięk bipka. Działa to jak najbardziej. Mówię, zaokrągla ten mój, ten troszeczkę, ale ja się tym nie przejmuję. Jest ok. Słuchajcie, mamy kondensatora jakiegoś. Tutaj przełączę się na kondensatora. Zobaczymy, czy na płytce uda się jakoś to zmierzyć. Oczywiście najpierw go rozładuję, żeby nie było przypału. Dobra, kondensator rozładowany. Bierzemy sobie pomiar i robimy na płytce. Za chwilę powinien pokazać mniej więcej, ile tu będzie, albo nie pokaże, zobaczymy. Jest, pokazał 7,800 mikrofarada. Jak najbardziej ok. Słuchajcie, zostały nam jeszcze rezystory. Wezmę w tym wypadku jakąś inną płytkę. Czyli na przykład tutaj coś pomierzymy, jakieś rezystorki szybko. I mamy 99, czyli 100 ohmów rezystor. Tutaj sobie sprawdzimy. Mamy 247. Jest ok. I słuchajcie, 2-3 kOhma. Mówię, moja aplikacja zaokrągla 2,3 pokazuje 2,300, ten tutaj 2,956. Ok, nie ma to żadnego jakiegoś takiego wpływu na ten końcowy wynik. Tutaj jakiś rezystor. Słuchajcie, to działa bez problemu. 10 kilo. Także co mogę powiedzieć? I love you, Zoe. Powiem wam tak, no teraz ten miernik, teraz tak naprawdę on ma zarąbistą wartość. W połączeniu z tą aplikacją mogę powiedzieć, że jest fantastycznym narzędziem. Może być wykorzystywany przez youtuberów. Kod jest oczywiście do pobrania na GitHubie, jest też tam wrzucony do release'a.
cały wykonywalny ten exec, także można sobie to pobrać, uruchomić, jak ktoś nie umie skompilować tego i tak dalej. Także polecam serdecznie i podsumuję króciutko. Ta zmiana powoduje to, że jakbym teraz miał wybierać pomiędzy 703 a 706, no to powiem Wam tak szczerze, że wolę 706. 706 z tego prostego powodu, że ona jest troszeczkę lepiej dopracowana i posiadając tą funkcję tutaj teraz tym blutaczem, że sobie możemy to wyświetlać na aplikacji, dopiero to tworzy taką piękną całość, która wszystko pięknie domyka i no co mogę powiedzieć? Życzę wszystkim, żebyście wsiedli w posiadanie tego Zoiego 706. Jeżeli w ogóle nawet nie macie Zoiego, to oczywiście zakup wolałbym od razu zrobić na 706 niż na 703. No ale teraz z racji tego, że już wiemy, że tutaj Bluetooth też działa i nie ma żadnego problemu, to 706 od dzisiaj staje się moim głównym centrum dowodzenia, jeżeli będzie chodziło o jakieś pomiary. Także to tyle. Dziękuję Zoi. Mam nadzieję, że mnie nie ukatrupicie za to, że go rozebrałem i podłączyłem blutacza. Także I'm sorry Zoi, but this working very good and this is my primary device for recognition electronics or something like that. Sorry for my English. Kończę, nie wygłupiam się, bo już mnie, kurde, głupota bierze. Fluka wyłączamy. Fluk od szczura wodnego działa zarąbiście cały czas. No i co? Ja dzisiaj chyba nie będę spał. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Bawcie się dobrze.